Yes. 10 or almost? 5. Okay. To ja może tylko dwa słowa. Doktor Winot, poznaliśmy się nie tak dawno, był tutaj z nami na konsultacjach i postanowiliśmy, wcześniej był, aby przekazać trochę takiej wiedzy, która nie jest możliwa na konsultacjach indywidualnych przy okazji takiego spotkania. I doktor Winot najpierw nam powie o Ayurvedzie tak ogólnie, bo ustaliliśmy temat. Natomiast potem będzie czas na to, żeby zadać pytania. Tych pytań już kilka napłynęło do nas i doktor je dostał, więc zapewne też na te pytania nam odpowie, ale jeśli tutaj miały jakieś pytania z Waszych, to zapraszamy. Mieli. Jest również z nami tłumacz, to jest uczeń doktora Jarek. Dziękujemy Ci bardzo, że jesteś z nami, że nas wesprzesz. Co przyjemne po mojej stronie. Okay. And if you can translate, Dr. what I have said, then shortly. Okay. Yeah, I understood. Yeah, I think so. Pan doktor rozumie, myślę, że więcej niż ja myślę, ponieważ już w Polsce. How long do you live in Poland? I would say like almost like 10, 12 years almost. Yeah. 12 years, yes. But in and out. Yes, yeah, no, I know you spend a lot of time also in France and other countries. France, Scotland. In Europe. Okay, then let's start. Okay. Okay, so I would like to know, maybe some small introduction from her, but I'm not like, as she say, as a doctor. Okay, I am not. A doctor's degree is given by the professionalist, but we come from a family of traditional families. So we are considered as we are being called as a Vaidyas. Okay, the same degree as a doctor itself they call. But today those degrees are not there anymore. Now only the doctors and these things, because the studies has become professional since 1970. Doctor, we can translate. No właśnie. 1976. Hello. Także prosimy usiąść. Także zaczęliśmy, także wszystko. właśnie. To się przedstawia. Także Winot według naszych praw nie jest doktorem uczelnianym, tylko pochodzi z rodziny, która zajmuje się leczeniem i nauką z pokolenia na pokolenie. I to jest jakby tradycyjna medycyna indyjska, która jakby nie ma takiego przełożenia na stopień naukowy. Okay. I to jest, to się mówi Vaidya. Vaidya jest takie określenie. Vaidya. Vaidya. Vaidya to jest określenie indyjskie. Yeah. Okay. So before I start something, how many of you know about Ayurveda? How much you know? Mam pytanie podstawowe, zanim zacznie, ile Państwo wiecie o Ayurvedzie? No, Ayurveda? No. Generally, I'm not going to compare or anything. I just wanted to know how much you know about Ayurveda and what you know. No właśnie, czy się Państwo ogólnie spotkali z Ayurvedą i powiedzmy, jakie informacje posiadacie na dzień dzisiejszy? Trzeba ciepło pić. Ja spotkałam się z Ayurvedą ponad 20 lat temu i aż boję się powiedzieć, że się tym zajmuję, tak? Bo jest pewnego rodzaju przepaść pomiędzy tą Ayurvedą, którą ja poznałam, a tą Ayurvedą, z którą już zetknęłam się, będąc na wizycie u pana doktora. No tak, ale mam kontakt z Ayurvedą od ponad 20 lat. Okay, she has contact with Ayurveda for 20 20 years, yes. Franek Białoruczek. To 9 lat temu się zetknęliśmy pierwszy raz, nie? No, to liznęłyśmy wtedy Ayurvedę.
Ayurvedę, a w tym roku byłam z Edytką w Indiach, więc liznęłam ją tak konkretnie. Okay. Doświadczyłaś. She started 9 years ago, and Yeah. last year she was in India with Okay. Edita. Okay. So, does anybody knows in what script of India the Ayurveda comes from? What script? Yeah. A, czy ktoś wie z jakiego? Hmm? Script understood as part? No. There are in India there are probably you might know there are 4 major scripts, Vedas. Okay. From which Veda it comes from? No, w Indiach są cztery skrypty. Jest, So one is Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, Atharva Veda. So these are the 4 Vedas. So this is the sub branch of Rig Veda. Okay. Okay. Ayurveda jest jakby odnogą Rig Veda. Rigvedy, cokolwiek to Yajurveda, znaczy. Yajurveda, Sama Veda, Ayurveda, Samaveda and Atharva Veda. Atharva. Atharva Veda. So out of which this is a sub branch of Rig Veda. Rigveda. No dobrze. Ayurveda to jest odnoga Rigvedy. So, and Ayurveda is not only a vegetarian, and it doesn't only contains vegetarian. No, it is mixed. Okay. Tak, To jest czyli mixed. Ayurveda to nie jest, tak jak się powszechnie myśli, tylko jakby sprawa dla wegetarian, tylko to jest powiedzmy mixed. Okay. So, there are 8 branches of studies in Ayurveda. 8 branches of studies in Ayurveda. Jest jakby 8 odnóg Ayurvedy, które są powiedzmy studiowane w ramach Ayurvedy. One is Kaya, Pierwsze to Kaya, second one Bala, drugi Bala, third one Graha, trzeci Graha, fourth one Urdhvanga, Urdhvanga, czwarte Shalya, the fifth one, Shalya, piąty, Dhamshta, sixth one, Damshta, szósty, Jari, Jari, seventh one, siódmy, and Vrishana. Vishna, ósme. So, Kaya. Kaya is nothing but a grown body or a person who is matured. So, according to the Ayurveda, after 12 years of age, any child, it is considered a matured body. Okay. Pierwszy Kaya jest o ludziach dorosłych i jeżeli mamy na myśli Ayurvedę, oni uważają, że osoby powyżej 20 roku uważane są za dorosłe. Okay. So, below 12, we consider as Bala, that means child. So, it's a separate branch of study. Dobrze. Drugi, czyli Bala, jest o dzieciach i to jest osobne odgałęzienie Ayurvedy. And the third one, Griha, it is about the study of the growth, that means fetus of the child inside the stomach. Trzeci grucha jest mówi o dzieciach, zaczynając powiedzmy od płodu, o ich problemach i dorastaniu. The fourth one is Urdhvanga. They study about from neck to head. Neck and above, okay? Czwarte Urdhvanga jest o częściach ciała powyżej szyi, czyli szyja plus głowa. Zajmuje się tylko tym. Okay. Next is Shalya. Shalya is about the study of the surgery. Piąty Shalya jest o operacjach. Okay, in Ayurveda there are different methods of surgeries. Not like W Ayurvedzie jest kilka metod operacyjnych, przeprowadzania operacji. next one, Dhamshta. Dhamshta is nothing but the study of the poisonous things.
Następny Darmstadt jest jakby studiuje się różnego rodzaju trucizny. Jerry is about the study of premature aging, Jerry jest o przedwczesnym starzeniu się. and Vrishnam is about the reproductive organs. The study of reproductive organs is Vrishna. Wirszana jest o powiedzmy organach rozrodczych. Nie powiedzmy, na pewno o Okay. organach rozrodczych i o metodach leczenia. So these are the 8 branches, and it is how it is classified. So anybody who want to specialize, they can specialize in certain branches and they can go. Normally the Griha was being specialized by the women's, the fetus study and the childbirth and everything. Może powiem, ogólnie jest 8 odgałęzień i każdy, kto studiuje Ayurvedę, specjalizuje się w jakiejś branży lub kilku. Na przykład ten trzeci Grucha, w tym się specjalizują głównie kobiety, ponieważ on, jak Państwo, Panie właściwie pamiętacie, było o życiu płodowym i jeszcze dzieci nienarodzonych. So till now, any doubts? Anybody has any doubts? Są jakieś, powiedzmy, pytania czy wątpliwości odnośnie tego, co powiedział? No bo tam tyle mówi, że ja to rozumiem, że w Ayurvedzie, tak jak chociażby też w naszej medycynie współczesnej, są gałęzie takie specjalizacje, tak? Tak. Mhm. Że tak głęboka jest ta wiedza. Okay. So you understand that, like in our medicine, there are people who are Specialization, yes, specialized yes, in some things, yes? Yes. They don't do everything. No, not everything. Only there are very few people, yes, who does it. Those are called as a masters or maharshis or somebody in olden days, okay? They will be only saint people, we say. W dawnych czasach było tylko kilka osób, które się specjalizowały we wszystkim. Mieli taki status mistrzów i nie byli jakby dla nich bardzo ważni. Okay. Okay. Doktor się specjalizuje w czym? What you are specialized in? Mainly kaya. Mainly Kaya, Kaya. czyli ta pierwsza. Yes. te Bala, some I know. Griha, some I know. Yes. Because we have to go, sometimes we get a patient, so we have to sit and study. So we study not very depth, but in Kaya, yes, I have done almost everything. Okay, and Kaya is about? O ludziach dorosłych, Aha. czyli dla ludzi jakby medycyna ludzi dorosłych. Częściowo też się zajmuje dziećmi, ale to oczywiście według potrzeb. Jeżeli są tacy pacjenci, to studiuje na bieżąco. Even Darmstadt, I have studied about the poison, like snake poisons and everything. Yes. No, Darmstadt, czyli to, jak panie pamiętają, było about Spider poison, snake poison, frog tak. poisons, other insects. There are a lot of things to o study różnych, about. powiedzmy, truciznach. So those are all the main studies which I have done. Okay, so coming to the next part. So these are the 8 branches. After that, we are directly going to know what is dosha. Dobrze, to było o tych 8 odgałęzieniach Ayurvedy. Teraz przechodzimy do następnego tematu, czyli dosze. So according to the Ayurveda, our body is made up of 5 elements. Według Ayurvedy nasze ciało jest złożone z 5 elementów. Ether, To air, jest tak. air, Eter, czyli to jest wszystko, co Fire. nas, powiedzmy, jakby otacza w wszechświecie. Air, powietrze. Fire, ogień. and water Water, woda. and earth. Earth, ziemia. So these are the 5 materials. So how it is, first of all, how it is connected to our body? Na początku chciałbym powiedzieć, jak to jest połączone z naszym ciałem. It's very important. So anybody knows To how jest it is bardzo connected? ważne i czy ktoś z pań wie, czy któreś z Since pań, you are all knows państwa something about Ayurveda. I know, Gosia wie. Tam 2 papiery.
No, those are doshas. But how these 5 elements are connected to our body? This you have to know before knowing of a dosha. No So tak. how? Pytanie, jak te 5 elementów jest połączonych z naszym ciałem? Jeżeli ja to oczywiście dobrze rozumiem, tak. Jeśli mamy na myśli ogień, no to jest to coś, co trawi, tak? Trawi pokarm, emocje. Jeżeli mamy na myśli powietrze, to te wszystkie elementy w ciele, które są nim wypełnione na przykład, tak. Did you I w understand? ten Yeah, sposób I można understood by some. to zwijać, ale Yes. nie wiem, czy to o to chodzi, tak? No mniej więcej chodzi o to, ale na pewno jeszcze nasz Winod wszystko opowie. No właśnie. Okay. So, any kind of emotions, whatever we have, all the emotions, it is connected with the ether. Czyli wszystkie emocje, które mamy Maybe są anger, shy, love, hate, anything. Whatever the emotions złość, you miłość, nienawiść jest połączona z eterem. have, all those things are connected to ether, But not only ether or just ether. just ether. Emotions are just Yes. ether. Yes. Okay. Okay. And next, all your movements, you fold, you walk, any movements in the body, in and out, all those things are air. Każdy ruch połączony z ciałem, wewnątrz i na zewnątrz, jest połączony z powietrzem. Okay. And all the things of our body, like for example skin, hair, whichever you can feel, the organs, whatever, when you touch, you wear what you can feel. All those are all earth materials. Art materials? Earth. Okej. Wszystkie rzeczy, które jakby można poczuć, typu mięśnie, organy, Skin, jak skóra, organ. kości, są Bones. połączone z ziemią. Bone, Bone, tak, kości. yeah, including everything. So, so now air, water. Water So, and fire. Everything, whatever is flowing inside, like any element, like for example fat, blood, everything, those are all water elements. Wszystkie elementy, które mogą płynąć w środku ciała albo na zewnątrz, jak krew, pot lub łzy, są połączone z wodą. Tłuszcz też? Bo Też. dobrze zrozumiałam? Fat also jest? Yes. Tak. And the fire element is the one like, how to say exactly, for example, your thirst, you feel a thirst, the basic needs of the body, like thirst, Te podstawowe Or, potrzeby człowieka, sleepy, jak sleepy, if you are sleepy, spanie, pragnienie, so like that, getting dizziness, choroby. a kind of a feeling which related to the body, which can make tiredness in your body. Such things are all fire I materials. rzeczy, które są połączone na przykład z odczuciami For example, typu zmęczenia. your eyesight, only the eyesight is fire, but eye is the water. Tak, jak na przykład eyesight, czyli wzrok jest ogniem, natomiast samo oko jest wodą. Okay. So, any doubt in this? Now you understood how it is connected, yes? Jakieś wątpliwości? Czy wzrok to jest Dlaczego ogień, tak? oko jest wodą? Hmm? Organ, jako organ chyba, wiesz? All the organs, everything is earth. Ziemią. Czyli Czyli oko jest ziemią. Anything you can touch and Uh, feel, everything is earth, including bone, Czyli muscles. oko jest ziemią. nie. Czyli oko jest wodą, tak? eye is earth or water? Eye is a earth, but inside the eye, whatever it is a water. A, The okej, eyesight is a fire. So okej. if you go like that,
we can speak the whole day, it never finishes. Okay. Oko jest ogólnie, oko jest ziemią, natomiast w środku jest płynne, czyli jest wodą. Natomiast wzrok jest ogniem. Eyesight is fire, yes? Yes. Tak. Czyli może zmysły to jest ogień. Słuch? Tak. What is it? Tak, zmysły tak było, bo ogień to były senses, Senses, jest. yes. Senses is Zmęczenie, fire. typu głód, pragnienie. To są jakby odczucia organizmu. Okay. Natomiast jeżeli jesteśmy, nie wiem, zakochani czy tak dalej, to już wchodzimy do eteru. Aha, czyli to takie basic sense. Tak, to są odczucia odnośnie naszego organizmu, jakie są. Natomiast jeżeli patrzymy od odczucia takie typowe dla naszego serca, że kogoś kochamy, nienawidzimy, no to jest eter. So this is how the five elements is connected to our body. So now you No. understand one thing. So To now wygląda, we are że going tak te to 5 elementów jest połączonych z naszym ciałem w ten sposób. now we are going to the doshas. Teraz przechodzimy do dosza. So dosha meaning is defect. Okay. First thing, the meaning. Znaczy- Tak, Dosha pierwsze means znaczenie defect. doszy znaczy problem, Zaburzenie. zaburzenie naszego ciała, czy naszego, powiedzmy, całego człowieka. Okay. So the doshas are three. Mamy 3 dosze. Okay. Every body works on the three dosha. Każde ciało pracuje według tych 3 dosz. So the first one is vata. Pierwsze to vata. So when air combines with ether, Jeżeli powietrze połączy się z eterem, then it is called as a vata. to jest to nazywane jako problem vata. For example, if the ether is not combined with the air, then it is not a vata. Na przykład, jeżeli eter nie jest połączony z powietrzem, to nie jest to vata. For example? For example, let us say you got a pain on your finger and it is not folding or not able to open. You have a pain. Jeżeli mamy na przykład ból w palcu, mamy problem z otwarciem lub zamknięciem. So that is only the air problem. To jest tylko problem powietrza. Okay. If it has a swelling and it is affecting your feelings, Jeżeli na przykład palec jest opuchnięty and if it is affecting your feelings, then it is vata. i to wpływa na Państwa odczucia, to jest to vata. It is possible not feeling that if something happened with my finger, it's... If it affects your feelings, for example, No, przecież można Ale no nie możesz go if just you cannot open and it is not troubling your feelings, then it is not vata. It is just vayu. Tak, jeżeli There is po a prostu nie difference. chce się otworzyć i nie ma to wpływu na Państwa poczynania, nie czujecie bólu, rozdrażnienia innych rzeczy, no to jest to tylko... Tylko po prostu masz zgięty palec. Okay. To jest tylko it's just air, Czyli and tak. air, just air, just air. Just air. A jeżeli ten opuchnięty, nieotwierający się palec boli, To już wtedy jest wata. If it is affecting your feelings, that means it makes you irritated or it makes you to cry, it makes you to feel, then it becomes vata. no, to zabrnęliśmy. So these are all Most often it's vata in fact. okay. So that is vata. So now coming to kapha. When Przechodzimy the do kafy. earth materials join with water material, that means Jeżeli elementy ziemi połączą się z wodą, then that is called as a kapha dosha. nazywamy to kafą. So you know what is water materials, what is earth materials. So Do tej anything pory wiemy, happens co to jest these things. wodą, a co jest ziemią. When it combines and affects, that is when we call it as a kapha. But Jeżeli if, te elementy się połączą, to mamy kafę. for example, if your bone broken, that cannot be a kapha.
Jeżeli mamy złamaną kość, to nie jest kafa. It's only the earth. Jest to tylko ziemia. We cannot call that as a kapha problem. Nie It możemy should tego combine nazwać both. problemem kafy. For example, the bone broke and your flesh and everything, and then the bleeding starts. So that is a problem with the kapha. Jeżeli na przykład złamiemy kość i zacznie nam to miejsce krwawić, to mamy problem kafy. Okay. So like that it is. So it has to combine with both. It should be there both. Then only we call that as a kapha problem, or else it can be inside, outside, anywhere. Okay. Dobrze, tylko podczas połączenia tych dwóch rzeczy mamy problem kafy. So now I have one question. Now I told two doshas. What about the third dosha, pitta? How do you define it? Teraz jest pytanie. Do tej pory Win odpowiedział o dwóch doszach. Pytanie, co to jest trzecia dosza? Anybody? Czyli z czym? Fire z czym? Wodą. Water. Fire. Albo z earth. Fire and water. Fire and water. Or only fire. Fire and Fire and water. Anybody? As Any we more? learned. As we learned. Yeah. It's fire and water. Yeah. Actually, fire combines with any of these five. Ah. Fire can combine with air, ether, water, or earth material. If it combines with anything, then only we call it as a pitta. No, pitę nazywamy, jeżeli ogień połączy się z jedną lub kilkoma innymi doszami. Wtedy mamy problem And pity. for us it's a new something new. For me it's totally Yeah, new. for me also. For example, I will tell you. When yes, No, że to już jest taka głębsza. We are talking about differences that what we learned yeah, and what you said. yes, because let us say, as you learnt itself, fire and water. Yes. When there is a fire, let us say there is a candle. If you pour water, what happens to that candle? No, no, no fire. No fire. Then water is there, yes. So what dosha it is then? So it combines, fire can combine. That fire is glowing because of the air. So it has air element. No tak. So Ponieważ na przykład w tej świeczce ogień się pali dzięki powietrzu. Dlaczego powiedzmy jest to problem powietrza, pomimo że jeżeli na przykład polejemy ten ogień wodą, to ta świeczka zgaśnie. That's why Ale we're talking that this is the situation pitta dosha, yes? You are yes, talking it now can with it can air be and it, fire. yes, it can be air, it can be with water, it can combine with earth material, and it can be anything. It combines with all the four. Then only we call it as a pitta, if it combines with anything. Okay. So these are the three doshas. So any doubt in that? Jakieś pytania, wątpliwości odnośnie tych trzech? Dobrze myślę. There are many doubts we have now, Okay. you know, but maybe you No, you can explain ask now us itself. more. I can clear now itself, because afterwards you might forget something. Okej, moje pytanie byłoby takie, bo to nam mówi o jakiejś teorii, jakie to ma potem przełożenie na życie. No bo to pewnie byśmy chcieli najbardziej usłyszeć. Okay, she's asking that this is a theory, how everything is built, but how it is connected with the life, with our Yes. body. Yes, it is all connected like that only. Because, for example, osteoporosis, you can quite often see in Poland with the people. It is Tak. the pitta with fire with air. To może tak, ogień z ziemią możemy często zobaczyć u ludzi, na przykład u nas w Polsce, bo to są Air. air. Powietrze. A, z powietrzem, tak, przepraszam.
So like Ponieważ that, to- there are a lot of diseases which we can connect multiple things. Okay. Tak, bo na przykład osteoporoza, która jest dosyć częsta u nas, jest Alzheimer. związana z tym. Alzheimer is one of the pitta Alzheimer to pita, because it is again connecting with the earth material and the fire material. ponieważ podobnie jak wcześniej jest połączone z ziemią i z ogniem. Okay, like that, there are a lot of things. So, coming to the point, in Vata, there are 80 classical Vata diseases. Przy samej wacie mamy 80 klasycznych chorób. That is only the classical, okay? To są tylko klasyczne, Okay. podstawowe. A pure Vata, we call it as, okay? Nazywamy to czystą watą. And the Pitta are 40. Przy ficie mamy 40 And the Kapha is 25. i kafa tylko 25. So, in doshas, tridosha is only the 3. But when you talk about dosha, there are 8 different kinds of doshas. Okay? Podstawowe dosze są 3, ale jeżeli się na tym skupimy, to jest 8 rodzajów dosz. One is vata, another one is pitta, another one is kapha. Okay? Vata, pitta, kapha, te 3 podstawowe. And next vata pitta, Następny vata, Kapha, pitta, pitta. kapha, pitta, vata kapha, vata, kapha, vata pitta kapha, vata, pitta, kapha. and the final one is the doshas occurring through accidents and incidents. And ostatnie to jest dosza, którą dostajemy powstaje przez przypadki i wypadki. Okay, so if you get any accidents or anything or incidents, immediately it can affect your doshas and it can imbalance your doshas. Tak, jeżeli mamy jakiś wypadek, For example, a person who is too much of thinking, they can develop vata problem. tak, osoba, która na przykład za That is dużo an myśli, incident, not może So- mieć problem waty. any person. When you study about the marmas and everything, it is about injuring a person. So there also we defect the doshas. So that is accidental dosha. For example, you hit a car, whiplash, Wyplasz. you know the To jest takie uraz smagnięcia biczem, czyli masz Aha, wypadek, no tak, uderza cię w tak, tył, tak, Yeah. tak. i masz takie mocne... Przy wypadku tak samochodowym często uderzamy głową So w those are all- zagłówek. Tak. those are all accidents. So through that, even if you doesn't have any dosha problem, it can create a dosha problem later on. If you Nawet never jeżeli correct it. podczas takiego wypadku, czy zaraz po nic nie czujemy, to możemy mieć problem doszy później. Okay, so that is how the 8 kinds of doshas. Normally you read about 7 kinds of doshas in the books. No i to jest przykład jakby ósmej doszy, ponieważ normalnie w książkach można przeczytać o 7 doszach. Ale ona ma jakąś nazwę? There is a special name of that? Hmm? There is a special No. name Yeah. of this dosha? No, that is through the accident and incidents only. No, jest tylko poprzez wypadki i przypadki. It's not a new dosha. It is not a new dosha. It As old as Ayurveda. yes, it is in the Ayurvedic texts. If you read the Ayurvedic texts fully, you will find out all these things. Okay. Tak, to nie jest nic nowego, to jest w oryginalnych tekstach ajurwedycznych zawarte. Można, jeżeli się to przeczyta, jak ktoś zna sanskryt, to może. Yeah. 5000 lat czasu. No właśnie. No. Okay. So now we understood about the doshas. Okay, so there are 8 kinds of doshas and everything. So now, before that, before we further go, we should know about the prakriti and vikriti. What is prakriti and what is vikriti? Okay. Na razie wiemy wszystko właściwie o doszach, natomiast zanim pójdziemy dalej, powinniśmy wiedzieć więcej o prakriti and Vikriti. vikriti. So prakriti. It is divided like prakriti. Okay.
in favor of nature. For example, like in the nature, whatever the plants, in the summer, these plants, leaves, flowers, everything. In the winter, they sheds the leaves, flowers, and they drop all the leaves and everything. Yes. So that is nature. That is called prakriti. That means adaptation. Prakriti jako powiedzmy natura i adaptacja, Adaptation. na przykład yes. jak Which will be adapted to that climate. That is called as a prakriti. które jest powiedzmy adaptacje, które są znaczy jakby dostosowanie do klimatu na przykład. Yes. Tak jak powiedzmy The form in which we are born, the first very natural form and something comes to the world. Yes, that is a prakriti. Yes, yes. So I thought that adaptation is like kind of vikriti. No, it is adaptation is a prakriti itself, but vikriti is when you cannot adapt. That is called vikriti. So vikriti is negative. Negative, yes. That is called as a dosha. Vikriti is itself is called as a dosha. Okay. No tak, Vikriti samo w sobie jest nazywane doszą i to jest jakby zaburzenie. Czymś negatywnym. tak? Czy jest czymś Yes, negatywnym, which a goes opposite. Prakriti jest to, z czym przychodzimy na świat i nasza możliwość do adaptacji do tego świata. Yes. Any doubt? Understood prakriti and vikriti, because there was one question For regarding me that. it is very good information. Dla mnie to jest bardzo dobra informacja, skoro tak jest, to znaczy, że my mamy naturalną zdolność do adaptacji się w różnych warunkach i nie musi to oznaczać, że zaraz będziemy w związku z tym mieli jakieś problemy, zaburzenia. Okay, she think that this is good news because Adaptation. we have the possibility of the adaptation to the conditions, and it doesn't mean that we have Yes. problems. Yes. So Yes, no, we won't be having any problems. But if we never adopt, that is when the dosha starts. Tak, jeżeli mamy problem z adaptacją, to wtedy pojawia się dosza, czyli problem, zaburzenie. So, prakriti and vikriti, is it clear? Adaptacją do czego? Do zmieniających się Anything. warunków, do wszystkiego. According to the nature, according to the place, according to the conditions, you have to able to adapt. To jest adaptacja do warunków jakby powiedzmy życiowych, do tego co nas otacza, jakie mamy środowisko, Let jaki us say- klimat, everything. Let us say you went with a group of people. You couldn't cope with other people. That is vikriti. Why means your body is not your mind, or your actions are not coping with those. So there is some fault in you. So maybe they are speaking something you are not understanding, or maybe you never like it. So that is vikriti again. Vikriti to jest w przypadku, kiedy na przykład jesteśmy z grupą ludzi i nie potrafimy się do niej zaadoptować. Okay. Jeżeli mamy problem albo jakieś uczucia, które nam powiedzmy przeszkadzają lub wywołuje, nie czujemy się komfortowo w danym środowisku. Because that discomfort will create a dosha in your body, because you might get anger, you might get stressed, anything can be. Czyli dyskomfort kreuje doszę w naszym ciele. Okay. So, Co się przejawia w jakichś uczuciach typu any more questions in that? złość. And stress, for example, is Vata. connected to pitta. Vata. All your feelings are vata. So anything which affects your feelings is vata. So stress is kind of affecting your feelings. So that is vata. Stres wpływa na nasze uczucia i dlatego jest to wata. Okay. Almost everyone has vata dosha in our culture. Yes, I'm coming to that point. Why? You will come to the point to that. Okay. So Change it or not?
You can change, yes. You can change it if you pay attention to that and if you react to that. There are methods to do. If you follow that, yes, you can change it. Okay? Can you tell us about it? Yeah, I'm coming to that point because one after the another there is an interconnections. So you will see why it is and why. Okay? So now, what makes the dosha? It's important. Okay? One is the climatic conditions can make your doshas in the Co nature. powoduje dosza? Między innymi Okay? klimat, Your food can make the doshas. jedzenie. These are the two things which you can observe in the nature, To są which dwie creates rzeczy, those które doshas. możemy obserwować w naturze i które kreują doszę. Okay, so let's come to the climatic conditions. When you come into the climatic conditions in a summer, the summer is a month which destroys, which imbalances your vata. Tak, Summer. tak zaczynając od lata, to jest powiedzmy pogoda, powoduje tak. Yes. Does anybody feels hunger in the summer? Czy ktoś czuje Hunger. głód latem? Why? Because it's too hot. It's too hot. But what happens? So we want to drink. Yes, you only want water, not eating. So that means your hunger is gone. So according to that, when you say your hunger comes when there is a space, that is when your hunger comes. So So we have a lot of vata. That's why we don't eat. when you expose to too much of sunlight, vata will be developed in your body. For example, the Tak, people jeżeli się goes, narazimy na the za people dużo goes on promieni the beach słonecznych, wata and they pojawia się w apply the naszym ciele. cream and they lie in the sunlight, that creates vata. Przebywanie na słońcu, smarowanie się kremami kreuje watę. If you expose to the sunlight after certain temperature, that means the morning sun, it is fine, nothing will happen to your body. But once you can feel the hot on your skin, after that if you stay, it imbalances your vata. Tak, to powiedzmy słońce poranne jest dobre dla naszego ciała, ale jeżeli zaczynamy już odczuwać skutki temperatury na skórze, zaczyna się kreować wata. So normally what we do is, okay, we will be in the summer, but we all eat. Oh, it is 1 o'clock, we want to eat, but you won't be feeling hunger, but normally you go and eat. So that creates a secondary level of the vata. Okay. Następny poziom Secondary waty level. jest kreowany przez nasze przyzwyczajenia, na przykład, że jemy zawsze o 1:00 lunch i nawet jeżeli nie czujemy głodu latem, to robimy. Because To when kreuje you następny feel poziom hunger waty. only, your digestive enzymes works. Tak, bo ponieważ jeżeli czujemy głód, no to nasz system trawienny zaczyna działać. When you never feel your hunger, if you eat the food, it never digests, it just stays. So it creates the gastric. Jeżeli nie czujemy głodu, a jemy, nasz system trawienny nie działa i powoduje te problemy. Nie powinniśmy jeść. Hmm? We shouldn't eat. Unless and until you feel hunger, you should not eat. No, That is ogólna the rule. zasada, dopóki nie czujemy głodu, nie powinniśmy To jeść. jest ciągle, czy gorąco, czy nie. So Because it's All- for free, yes? yes, You it's have for to eat. free. Yes, you have to eat. Yes. Oh, there is a grill. There is a grill. There is this, that. Oh, why not? So yes, everything. So whatever But if you eat. drink some beer, it's okay. No. Anything alcohol, like when it goes with the alcohol also, it is same, the pitta. It is trying to increase the pitta. The So again, there Środki is jak an imbalance. alkohol powodują wzrost pity. Okay. So that is about. So
the dosha, vata dosha mostly occurs in summer, but Czyli problem waty głównie pokazuje się latem. so vata imbalances only in summer, but its effect can be seen in the winter. Tak, głównie się pokazuje latem, ale jego efekty mogą pokazać się również zimą. So in the winter you say, oh, I have a pain on the leg, I have a pain here, I have a pain here, Zimą, I have pain on the zimą joints. odczuwamy różne bóle w różnych częściach ciała. So that is the effect. Joint pain. Yes. Yes. So that is the start of your vatas. So how much you expose to the sunlight, that much you will get the gifts. Od tego Vata. zaczyna się wata. Yeah, no, in the summer it gives a gift, the package will open in the winter. No tak. Czyli wszystko zaczyna się od lata i od ze zbyt dużego nasłonecznienia, a kończy się bólami zimą. Okay. And the pitta. Normally the pitta gets imbalanced in the autumn. Normalnie pita zaczyna się jesienią. Before going to that, during the vata, normally you should not eat until you feel hunger. Okay. No tak, jeszcze raz powtarzam, że nie powinniśmy jeść, dopóki nie czujemy głodu. Okay. And about the pitta, in the autumn season, normally it imbalances the pitta because of the wind which is coming, because it never allows your body temperature to stay and everything. So it imbalances the digestive enzymes in your body and the air Tak. which is entering in your ears, nose, eyes, everywhere. Pita głównie pojawia się jesienią, zwłaszcza poprzez wiatr, bo dzięki temu, przez to nie możemy utrzymać stałej temperatury i też powietrze, które wchodzi do nas przez uszy na przykład. Zaburza tą temperaturę. Zaburza temperaturę i it imbalances our temperature. Yes, it imbalances our temperature and it imbalances even the digestive enzymes. Okay. I system trawienny. So Nie at tylko- that time, what you have to do is you have to eat very light foods and easily digestible food because your digestive enzymes are not working properly. W tym czasie powinniśmy jeść lekkie pożywienie, Like łatwo for example, like soups. trawienne. These things are, yes, from the autumn it is better. Every dosha? No, only for pitta dosha. Okay. It means More watery things has to go in to balance. Więcej wody powinno się dostać do naszego organizmu. Jedzenie powinno być lekko wilgotne, takie Like easily wilgotne, digestible food. It na should be przykład easily digestible, okay? jak zupy, no. It should Kremy, not zupy. it should not feel heavy for the stomach. For example, you eat meat. When you eat meat, it is heavy to digest and the body never digests in the body. So automatically you have a pitta dosha at that time. Tak, nie powinniśmy jeść za dużo mięsa, bo mięso jest ciężkostrawne i powoduje doszę pitę. So when it wants to digest, it creates lot of temperature. That means it forces. So at that time you can feel like, okay, your body is very warm and suddenly it cools off. Tak, w tym czasie, jeżeli próbuje się strawić mięso, produkujemy bardzo dużą ilość energii i mam wtedy takie odczucie, So that is when że nasze ciało się jest jakby rozpalone. that is when your doshas occurs of the pitta. Okay. And during the spring season, the kapha doshas occur because of moisture. Spring. Kafa się objawia głównie wiosną, co powoduje. In the spring when it rains and Wiosną. everything. So at that time normally what happens is your kapha will be imbalanced. So at that time you have to, if your kapha has to be balanced, you have to eat little heavy foods. That is when you can start your grilling and everything little bit. Wiosną, Or fried foods, tak. those will help you to Wiosną retain the powinniśmy balance. jeść już lekko ciężkie pożywienie. Patrz, ona siedzi w sałatce. Okay. Because So- the digesting system is working more, yes? Yes, digesting system is working more at that time. Okay. Ale tylko u kafy. Kapha. To nie ma, że u kafy, wiesz, bo właśnie według A, tego, że co ta dosza doktor krwi mówi, to u każdego, nie? Bo
Jeżeli nie masz zdolności Twoje ciało nie ma zdolności tego prakry dostosowania się do tych warunków, to przy takim naprawdę przeciwnym do tego, co teraz słyszymy, zaleceniach, to będzie powodowało u każdego kartę. Tak? Dobrze rozumiem? Understood? Tak, Yes. tak, dokładnie. Understood? Yes. No? Now you got your answer? Yeah. More or less. More or less. There is some more. Okay, it's going to come. So, any doubts in these things? Anybody? Jakieś wątpliwości? A co z zachowaniem makroskładników w posiłkach? 30 gramów białka do każdego posiłku, węglowodany, tłuszcze, jak to się ma? What is about the balance of food? That we should take care about how many For that, Białko, węglowodany. it says in the Ważne czy nie? in the shloka it says is, when you feel hunger, what you like to eat, you have to eat in a limited amount. Aha. Czyli według What Ayurvedy your tongue is asking, you have to give that. powinniśmy jeść to, na co mamy ochotę, ale w limitowanej wersji, tak, żeby nie przesadzać. There is also this rule somehow that if you have if you feel you need something, Urge. it's yes, Urge. an urge. You should do the opposite. No. Opposite? Yes. The body, We learned like that. Yes. you cannot do like that because body, your tongue asks only what is necessary for your body. Maybe it's in a situation. I when will tell you. These Yeah. examples were in France. So the people ask me, what if I like to eat chocolate? Yeah. Only Sweet. Yes. Only Yes. sweet. Exactly. Only sweets, yes. So, for example, if that is a urge for a chocolate, if you eat a piece of chocolate, that should satisfy you. Instead of that, if it is asking more piece of chocolate, that is not the sweet it is asking. You should try with other sweets. In the sweets, there are from the fruits. So maybe you have to eat orange, maybe you have to eat watermelon, maybe you have to eat another fruit, strawberry. You have to try what? The moment you get what it is needed, the sweet, that moment you feel satisfaction on your tongue. And it never craves for more. Ogólnie powinniśmy czuć satysfakcję, jeżeli mamy na coś ochotę i zjemy jakąś niewielką część tego, ciało nam powinno pokazać, że jest zadowolone. Na przykład jeżeli mamy ochotę na słodycze i zjemy kawałek czekolady, jeżeli to powiedzmy nie wystarcza i organizm chce więcej, to znaczy, że powinniśmy zmienić to i to nie chodziło o czekoladę, tylko inny rodzaj słodkości, na przykład fruktozę, owoce. Is that most often we are disbalanced and not imbalanced, and how to know that have a chocolate today is fine if the next one comes in 1 month That- time. Yes, that is why we say you eat a piece of chocolate. If it is asking for more chocolate, then that is not the sweet you need. Immediately you have to change to the another one. And another thing is about having some regularity. Yeah. Yeah. So like having breakfast, lunch, and maybe a small dinner. But you said it's we should eat when we have a need. Yes, that is what the rule is. For example, some foods, let us say you eat some heavy food. Mhm. It takes time to digest. Yes. You cannot fix a time like 1 o'clock, 3 o'clock, or 5 o'clock, or 6 o'clock dinner, because you have to allow your body to digest what you have eaten. So that is when you have to eat. That is why Mhm. in Sanskrit it says as kale hitamita bhoji. To jest słuchać ciała. Kale means when you feel hunger. Hita means what you like, what your tongue is asking, what you feel better to your body. That. Mita means in a limited amount. And you have to eat that. Czyli zasada Ayurvedy jest, że jeść wtedy, kiedy potrzebujemy, kiedy czujemy głód, to o co pyta nasze ciało i w limitowanej ilości. Yeah, No for me dobrze, no it to- means really I that to nie znaczy, że oczywiście, że trzeba się trzymać stałych pór, tak? Że ktoś na przykład je 3 razy dziennie o tych samych porach, bo to zależy od tego też co je. Jeżeli zje co się zjadło, jeżeli zje You can- ciężki you can posiłek, eat to 5 nie ma times a szans, day. żeby It never to matters. strawić przez But 2 czy you 3 should godziny. get hunger. Mm. You have to wait for your hunger. Zasada To trzeba oznacza, czekać że na jest głód. strawione poprzednio. Yeah, but it's also important what we eat, yes. And I think if I am not, if my food, if my diet is balanced,
like correct one for my doshas, then I have this regularity, and it's not an issue. If even independent from spring, summer, and so on, because I feel hunger approximately at the same time if I'm in balance. But if I'm disbalanced, It depends on what you are eating, what amount you are eating. Depending on that, yes, you might get on an exact time the hunger and everything. Yes, I agree with that. But most of the time, according to the age, it changes. Okay, that I will let you know. Next, we will come to that point. That I will let you know. Ja jeszcze tylko dodam, że tutaj jak jesteśmy, wiele osób tą ayurvedę wcześniej się uczyliśmy i to nas trochę tak w takie zakłopotanie wprowadza, to co teraz mówi, ponieważ uczyliśmy się, że o określonych godzinach dominuje w przestrzeni, dajmy na to, jeżeli chodzi o obiad, dosza, pita i najlepiej obiad zjeść jest w godzinach między 10 a 14. No i tak nas... They have learned before that. If you want to know about those, yes, every hour there is it changes. There are hours in a day, 6 times the doshas comes and goes. That is only for your hunger. Once again. Że 6 razy w ciągu dnia może się zmienić dosza. In a day, after you get up, For one person. yes, for one person. Tak. In a day, every day there are doshas. Okay, every day there are doshas. Since the moment you get up, it starts. So that is when you are eating on certain hours. Okay, after you get up, within this hours you have to eat your breakfast, and after that this many hours you have to eat your lunch. Like that, there is a rule. Okay, but So that rule all depends on if you feel hunger only. If you never feel hunger, it never applies. Także codziennie możemy mieć nawet 6 doszy i to się od razu pojawia w momencie, kiedy wstajemy. I dlatego na przykład jemy, ponieważ czujemy głód i w różnych porach może być, powiedzmy, różny posiłek nam potrzebny. I że powinniśmy jeść, jak jesteśmy głodni. Tak, że powinniśmy jeść wtedy, kiedy jesteśmy głodni. Czyli prawdą nie jest, jeżeli tak mogę zapytać, to, że w ciągu ogólnie doby, tak zwany zegar biologiczny mówi nam, że od godziny tam 6 do godziny 10 rano dominuje energia kapha w przestrzeni, w związku z tym to i to mamy robić, a od godziny 10 do 14 jest dosha pita, która odpowiada za te enzymy trawienne i wtedy w związku z tym powinniśmy na przykład jeść główny posiłek. To nie jest prawda. He's asking if it's true that, for example, in the morning we have some hour that some dosha is dominated, and That is what I told. That is what I was explaining to. There are some Anyway, you have to wait for hunger. hunger. Yes. Anyway. Yes, it depends always on what you are eating. If, for example, you eat a very fatty food, let us say the pork's fat, something with a pork fat you eat, it takes more time to digest in your stomach. So you cannot follow that time. But we can eat something like that in the morning? You can eat if you have that much hunger. It depends on the hunger. Czyli jakby wszystko zależy od tego, jaki mamy głód i na co mamy, powiedzmy, ochotę. I to może być nawet tłuszcz, powiedzmy, z wieprzowiny rano, tak? To nie zależy od tego, zależy od tego, jaki mamy głód, a nie od tego, jaka jest pora dnia. System trawienny. I dopiero, jeżeli jest system trawienny wszystko strawi i to my dopiero dostajemy odczuwamy następny głód i wtedy powinniśmy jeść coś innego. No dobrze, ale wróćmy jeszcze do tego założenia, że według ayurvedy możemy jeść to, co chcemy, tylko oczywiście wtedy, kiedy czujemy głód i w niedużych ilościach. I teraz przykład. Mam wśród swoich klientów osobę, która walczy z uzależnieniem od cukru. Jest szczupła, do pewnego momentu nie miała jakichkolwiek zaburzeń, dlatego że ona jadła zawsze niewiele. Zawsze tylko wtedy, kiedy była głodna. Ale w zdecydowanej większości to były proste węglowodany. Po prostu
cukry. Mało tego, ona to jadła zawsze zdrowe, bo ona zawsze sama to wszystko robiła, piekła, zresztą bardzo dobrze gotuje. Ale problem polega na tym, że ona jadła cały czas słodkie. No i ostatnio okazało się, że ten cukier poszybował tak, że w tej chwili nie można sobie dać z tym rady. Na pozór okaz zdrowia, ale fizycznie czuje się coraz gorzej. No i czy my rzeczywiście, to jest pytanie, czy my rzeczywiście tutaj, w tej współczesnej cywilizacji, tak dalece możemy zawierzyć naszym zmysłom, na co my mamy ochotę? Czy to nie jest tak, że często te nasze ochoty to są pewnego rodzaju uzależnienia? Okay. This question, she has a colleague who is Eating sugar in the slim morning. and eating sugar all the time. Yes. And is slim, that's not problem. And is eating, she said, like healthy sugar. What is her age? What is, jaki jest wiek tej osoby? 48, 48. no, 48, 47. I don't remember. And was doing that all the time, was preparing by herself. It means that it was healthy food and now has big problem with Yes. sugar level. Yes, that is better. And this is a question if this is addiction only and that in nowadays we can There was follow also that. another question, whether our current civilization that we have now can rely on Ayurveda so much, because the entire environment is totally different than it was 1,000 years ago. So how much, to what level we can rely on Ayurveda's rules these days? The answer for that is, first of all, when you buy something from a shop, like a canned food or whatever it is, when you read an ingredient, they write one ingredient. Certain ingredients they will be writing, but it is not true. They will be adding other ingredients inside it to make it tasty and everything. And whatever it is, it may be a sweetener, or it may be sour, or they might not add those elements. So if you know what are those elements, then you know what it happens to your body. Normally, today's world, this is where we get imbalanced. Normally, we doesn't know what we are eating. W dzisiejszych czasach nie wiemy do końca co jemy, nawet jeżeli kupujemy jakieś produkty w supermarkecie i czytamy etykiety, jest tam ileś składników głównych, natomiast to co jest tam jeszcze powiedzmy dodawane, nie mamy o tym pojęcia. I For example, I go to the market and I am seeing a milk. In the milk, they write, oh, vitamin C, vitamin D. Why they are adding in the milk vitamin C and vitamin D? I doesn't need vitamin C and vitamin D. Why are they adding those? Because you need it. No. I'm kidding. Yeah, but our body never take that. You need. Our body never take those things. It is an No, added that's- substitute in our body. Na przykład jeżeli kupujemy mleko w markecie, mamy witaminę C i witaminę D, która normalnie nie występuje w takich ilościach w mleku. I jest pytanie, po co to jest, skoro nam to nie jest potrzebne i organizm tego nie przyjmie. But are you running with a deficiency of vitamin C and D? Yes, a person who has a deficiency of vitamin C and D, yes, they can drink that. But one who doesn't have, if they drink, there is a problem. But you cannot find a normal milk in any of the shop. I never seen. Tak. I used to go, I used to check all those things. And most of the time I reject those things because I doesn't have that deficiency. So why I have to eat? Ogólnie Moja- jeżeli osoba, która ma deficyt witaminy C i D wypije takie mleko, no to jest zdrowe dla tej osoby, ale dla normalnych osób, które nie mają tego deficytu, to powoduje problemy. Nie wiem, czy to jest zdrowe. Chodziło o tym, że mówią No nam, dobrze, że C tam z sokami, a D z tłuszczami, a w mleku jest C i D. No tak. Dodane. No dobrze, Co ale mam wracam uparcie do mojego pytania, czy my rzeczywiście tak bardzo możemy kierować się naszymi kubkami smakowymi, mając dookoła siebie tak wiele rzeczy, które nas na dobrą sprawę uzależniają, czy jednak
nie należałoby pewnych ograniczeń wprowadzić. Nie, bo mnie The- się wydaje, the- że jeżeli chodzi o ten słodki smak, The question is if we Also- should follow the rules about what we fill our tongue Mhm. nowadays. If we have so many things outside that make a addiction to our body. Yes, I agree with that. But you should decide. Sometimes junk food also works as a remedy. Sometimes, not all the time. Czasami nawet jedzenie śmieciowe działa jak lekarstwo. how? Czasami. How? Because sometimes we say as a needle, spine can be taken out by the needle. Spines. A sharper thing, if it goes inside your body, you have to take with a needle and pull it out. Then only it comes out. So like that, sometimes when your body is having some junk, when you eat the junk food, it eliminates those. Like with coffee. Yeah. I've heard this about coffee. Yes. So if Coffee you can drink eliminate a lot of things in the body. No, czyli możemy to rozumieć w ten sposób, że jeżeli ciało rzeczywiście pracuje w absolutnej homeostazie, no to w tym momencie my możemy się kierować tą zasadą, że jemy to, na co mamy ochotę, ale tylko wtedy, kiedy ciało pracuje w homeostazie i my rzeczywiście właściwie odczytujemy te sygnały płynące z tej naszej głowy. She is asking if only we are in total balance, we can follow the rules about that No. we eat what we want. No, if we But- understand our body, Uh-huh. we can always bring it to balance. No. Jeżeli rozumiemy nasze ciało, to podobno umiemy przywrócić je do balansu. Even if it is imbalanced, we can bring it balanced. Only thing is, we should have the willingness to do that. Powinniśmy mieć Bo mnie się wydaje, że jeżeli chodzi o ten cukier, o ten słodki smak, na który wszyscy już mamy teraz ochotę, to tak naprawdę zanim tego słodkiego smaku, ale nie tego cukru w czekoladzie, w cukierkach, w ciastkach, tylko on właśnie może chce z owoców, czy nie wiem, ze słodkiego batata. Chodzi o może taki naturalny cukier, a my dajemy batony. Is No the my question nie, that ale dzieci. if we are addicted of have the feeling of having something sweet, Mhm. our body is asking for another type of sugar, Sweet, not yes. the The same sugar, yes. So natural. Yes. It may be natural, it may be from the fruits, it can be a natural sugar, or it may be some jaggery, palm jaggery. It needs with something with calcium or something. So whatever is available, you can always check with those. But the moment what you need, the moment you put it, you feel like as if you are satisfied. That is what you needed actually. The remaining everything, it will crave. Oh no, I need more sugar, I need more sugar, I need more So sugar. it's not this. No. Ja myślę, że to o to chodzi, to jest bardzo takie Tak. subtelne, żeby to rozpoznać, wiesz? Ten Że woła, zjem sobie tam ten limit, tą limitowanej ilości i ja mówię, okej, Ty to rozumiesz. no, nie, No nie, właśnie. właśnie, to jest to. I teraz powiedz komuś na konsultacji, jak co chcesz. Większość ludzi nie czuje w ogóle, nie? Nie ma No to kontaktu. właśnie do tego zmierza. The question is how we can help